34 lata temu powiedzieliśmy sobie z mężem tak. Wzięliśmy ślub w ambasadzie polskiej w słonecznej Grecji. Byliśmy tam 3 lata. Po roku pobytu w Grecji wzięliśmy ślub. Ale co wam będę mówić? Witam was na moim kanale Życie bez scenariusza i posłuchajcie, jak to wszystko się zaczęło. W Grecji w słońcu pośród fal powiedzieliśmy sobie tak. Białe mury, ciepły wiatr zatrzymały dla nas czas. Ambasada, śmiech i łzy, serce biło mocniej niż dwie obrączki, jeden świat. Tak zaczął się nasz szlak. Te nasze lata minęły jak jeden dzień, a my wciąż razem, zawsze obok siebie. Choć czas jak statek odpłynął gdzieś, miłość została silniejsza niż stres. Od Grecji plaż po życia szlak, ramię w ramię zawsze taki. Choć świat zmieniał się co dnia, my niezmiennie, ty i ja. Potem przyszła wielka zmiana, nowy ląd, Australia dana, walizki, strach i wielki krok, nowy dom i nowy rok. Już 18 prawie lat, pod australijskim niebem świat. Słońce inne, inny wiatr, a my wciąż razem mimo lat. Te nasze lata minęły jak jeden dzień, a my wciąż razem, zawsze obok siebie. Choć ocean rozdzielił nasz świat, to miłość zbudowała nam most i dom i dach. Od Grecji plaż po Perth i burz przeszliśmy razem każdy kurz, bo gdzie my jesteśmy, tam mamy dom. Nieważne miejsce, ważne to mi. Były wzloty, były dni, gdzie brakowało czasem sił. Lecz gdy patrzę dzisiaj wstecz, wiem, że warto było biec. Dzieci, śmiech i wspólny stół, każdy rok nas zbliżał znów. A dziś wnuki, wspomnień blask i przed nami jeszcze czas. Te nasze lata w sercu maj, choć włos srebrniejszy, miłość gra od ślubu w Grecji aż po dziś. Najpiękniejszą drogą jesteśmy my. Australia dała nowy start, lecz to my stworzyliśmy świat. I choć tak szybko płynie czas, najlepsze chwile wciąż przed nami w nas. Bo nieważne ile minęło lat, najważniejsze, że wciąż idziemy razem. Witajcie moi kochani na moim kanale Życie bez scenariusza. Dla nowych subskrybentek mam na imię Basia, witam was bardzo serdecznie. 34 lata temu wzięliśmy w słonecznej Grecji ślub. Wracamy myślami do tego wszystkiego i zastanawiamy się, kiedy to wszystko tak szybko przeleciało. Wciąż jesteśmy razem, mimo czasu i odległości i zmian w naszym życiu. I tak właśnie minęły 34 lata. Mam nadzieję, że piosenka wam się podobała. Nasz ślub w Grecji był skromny, ale wyjątkowy dla nas. Słońce, morze, białe domy, młodzi, zakochani, bez wielkiego planu na życie. Tak, to byliśmy my. Nie myśleliśmy wtedy o emigracji, o Australii, a mieliśmy taką możliwość. Ale jako młoda osoba, miałam 19 lat, jak wyjechaliśmy do Grecji i mogliśmy w tamtym czasie aplikować do Kanady, do Australii. Nie, do Australii nie mogliśmy. Do Australii nie mogliśmy. Australia była tylko na łączenie rodzin. Ale Kanada i Stany Zjednoczone były wtedy dostępne. RPA było dostępne. Pierwsze lata małżeństwa było to budowanie od zera. A wiadomo, mieliśmy dobry start.
Zarobiliśmy pieniądze w Grecji, wróciliśmy do Polski, kupiliśmy mieszkanie za gotówkę, urządziliśmy się, urodziła się pierwsza córka, później po 9 latach druga córka. Nie było łatwo, jak w każdym małżeństwie. Były wzloty i upadki, wszędzie, jak w każdym związku, ale wiedzieliśmy obydwoje, że gramy do jednej bramki. Zawsze staliśmy za sobą murem, zawsze podejmowaliśmy wspólne decyzje i podejmujemy do dzisiaj. Jak są błędne, popełniamy błędy jak każdy w swoim życiu. Nie ma ludzi, ja zjem sobie winogronka. Ale decyzja o emigracji do Australii to był naprawdę przewrót w naszym życiu. Jedna córka już była dorastająca, druga była jeszcze malutka, miała 5 latek, a my wariaty przyjechaliśmy na wizę studencką, ale postanowiliśmy nowy kraj, nowe perspektywy, nowe życie, wszystko zaczniemy od zera. No i tak się stało. Fajny czas. Tak naprawdę jesteśmy z mężem bardzo długo. Jesteśmy 38 lat razem. 4 lata byliśmy jako chłopak i dziewczyna. Wiadomo, zaczęliśmy chodzić ze sobą w cudzysłowie, tak jak to kiedyś się mówiło, chłopak z dziewczyną. Zaczęliśmy ze sobą chodzić za rączkę, spacerować, jeździć do kina, spędzać wspólne wieczory i nie był to związek ani małżeństwo, dlatego że jak to wszyscy mówią, bo byłaś w ciąży. Nie byłam w ciąży. Nasza córka pierwsza urodziła się po 2 latach naszego małżeństwa. Po 9 latach urodziła nam się druga córka. Ale wiecie co, nowy kraj, tutaj właśnie w Australii, dał nam tą stabilizację, dał nam ten spokój. Dało nam to bardzo dużo wytchnienia, czasu dla siebie. To tutaj zbudowaliśmy nasz dom od nowa. To jest dom, który żeśmy stworzyli razem z mężem, gdzie nasze dziewczyny twierdzą, że to jest dom i tego domu nie wolno sprzedać, bo one się tu czują, tu mają wspomnienia, tu mają dobre odczucia. Fajnie, że udało nam się wychować fajne dziewczyny. Jeżeli coś się dzieje, mama i tata zawsze są na wyciągnięcie ręki. Co zmieniło się po 34 latach związku, po tylu latach w związku? Co się mogło zmienić? No na pewno to, że starzejemy się razem. To jest fajne w każdym związku wieloletnim, dlatego że, jak można powiedzieć, byliśmy piękni i młodzi. Potem był okres już taki dojrzały. Teraz już jest bardzo dojrzały i to jest właśnie fajne w związkach wieloletnich, że widzimy te mankamenty u siebie, że włoski zaczynają siwieć, pazurki nam się robią przy oczkach, różne jakieś tam niedociągnięcia, skóra już nie taka, ale wiecie co? Może nie ma już motylków aż takich wielkich w brzuchu, ale mimo wszystko to jest właśnie wsparcie, rozmowa, mieć takiego przyjaciela ze sobą, obecność drugiej osoby. Jesteśmy naprawdę partnerami w swoim związku. Zawsze możemy na siebie liczyć. Zawsze. I mój mąż jest taką moją ostoją. W momencie na przykład, jak mam taki jakiś zły dzień i coś się mi dzieje na drodze, to jest to pierwsza osoba, do której dzwonię i odwrotnie, jeżeli coś się dzieje u mojego męża, również zawsze pierwszy telefon jest do mnie i nie dzwonimy do siebie w godzinach pracy na przykład. Wiemy, że każdy szanuje swój czas w pracy. O, ptaszki mnie tu odwiedzają. Szanujemy swój czas pracy, ale w momencie, kiedy się coś dzieje, albo jest jakieś ważne pytanie, albo ważną decyzję do podjęcia, to wtedy do siebie dzwonimy, nawet w godzinach pracy. Rozumiemy się bez słów. Naprawdę rozumiemy się bez słów i to jest fajne. My zawsze żeśmy stawiali na to, żeby ze sobą rozmawiać, żeby podejmować wspólnie decyzje. Nigdy nie było to jednostronne. Nawet przy wychowywaniu dzieci było niejednokrotnie tak, że na przykład mój mąż się ze mną nie zgadzał,
a ja mimo wszystko jakąś tam decyzję podjęłam, że wolno czy nie wolno. Natomiast mój mąż nigdy nie podważył mojego zdania, ani ja jego, pod względem wychowywania dzieci. Zawsze było tak, że jak byliśmy już sami, zawsze było tak, jak byliśmy już sami, no to właśnie wtedy, y, jak już dzieci spały, wtedy żeśmy rozmawiali, żeby dziewczyny nie słyszały, o czym jest rozmowa i na przykład mój mąż mówi: „Słuchaj, za ostro, może powinniśmy pozwolić", albo coś takiego. No, ale w momencie, kiedy ja powiedziałam „nie", no to już było nie. Jeżeli on powiedział „nie", to już było nie. I nawet jak się nie zgadzaliśmy z pewnymi swoimi decyzjami, jednak mimo wszystko żeśmy siebie szanowali wzajemnie. I dziewczyny do dzisiaj to mówią: „Czemu nie było u was czemu u nas w domu nie było tak, jak u moich koleżanek, że jak mama nie pozwoliła, to tata pozwolił, albo na odwrót?" No właśnie, mieliśmy wspólny cel, mieliśmy wspólną drogę i nawet przy wychowywaniu dzieci mieliśmy wspólne zdania. Nikt nikogo nigdy nie podważał, zawsze mieliśmy zebrania rodzinne. Ja się zawsze śmiałam, soboty to były takie tygodniowe podsumowania. Przy obiedzie na backyardzie, czyli przy stole na dworze, siadaliśmy i opowiadaliśmy, co takiego wydarzyło się w ciągu tygodnia, co można by było zmienić, co naprawić, co jest zaplanować. Tak było i jest do dzisiaj u nas. Każde decyzje, które podejmujemy, my nie mamy tajemnic przed dziećmi, nie mamy tajemnic przed córkami. Jeżeli podejmujemy jakieś decyzje i one również, jeżeli podejmują, informują nas o tym, my ich również. Nie chcemy mieć jakieś, nie mamy sekretów przed dziećmi, o tak powiem. Z żadnych, tak naprawdę żadnych. Ja zawsze stawiałam na szczerość. Boże, co tutaj się dzieje? Więcej w życiu się nie liczy oprócz mojej rodziny, ale tak naprawdę patrząc na dzieci, na wspomnienia, to człowiek wtedy widzi, że czas mija. No i pokazują się nam te niedociągnięcia, ale mamy świadomość, że zostawiamy po sobie coś pięknego, coś wartościowego i coś najcenniejszego dla nas, czyli nasze dzieci, nasze wnuki, że tak naprawdę 34 lata minęły po prostu jak jeden dzień. My bardzo dobrze wspominamy okres w Grecji, gdzie byliśmy tam 3 lata. Mieliśmy przepiękny czas jako młodzi ludzie. Naprawdę w dniu dzisiejszym doceniam każdą chwilę, bo czas przemija bardzo, bardzo szybko. I cieszymy się z mężem, że nie jesteśmy jeszcze na tyle wiekowi, chociaż zostaliśmy sami w domu z pieskiem, ale można powiedzieć, przez to, że jesteśmy sami ze sobą, mam was, mój mąż powoli się przełamuje, ale to jeszcze trochę potrwa, ale bardzo chętnie mi pomaga właśnie w nagrywaniu filmów i tak naprawdę dziękujemy sobie wzajemnie za wspólne życie, za dobre życie, bo mamy naprawdę dobre życie, za tą emigrację, za odwagę, za wspieranie. To wszystko, czego potrzeba w związku. I ja wiem, jest mnóstwo tutaj par, które przyjeżdżają na emigrację, a później z różnych powodów się rozstają, bo twierdzą, że to nie dla nich, bo oni wolą czegoś innego od życia. Myśmy też mieli takie momenty w swoim życiu, że człowiek, a może by coś zmienić, ale po co? A co to zmieni? A mamy dzieci, a zróbmy to i tamto. I tak naprawdę fajnie, żeśmy tego nie zrobili, żeśmy przetrwali te lepsze, gorsze chwile, bo dalej idziemy przez świat razem. Razem i tak do końca życia jeden dzień. Jak zmienia się miłość po latach? Miłość się nigdy nie zmienia, bo takie jest życie, życie bez scenariusza. Jaka jest recepta na szczęście? Ufać sobie. Zaufanie jest najlepszym odnośnikiem do tego, żeby przetrwać w związku, żeby radzić sobie z problemami, radzić sobie z różnymi kłodami pod nogi, które los przynosi.
z różnymi tragediami, które nas dotyczyły, chorobami, które przychodzą z czasem z wiekiem, liczyć na siebie i dbać o siebie. Myślę, że to jest najważniejsze, dbać o rodzinę, o to, co chcieliśmy stworzyć od samego początku. Te 34 lata temu, gdzie powiedzieliśmy sobie tak, to był najszczęśliwszy dzień w naszym życiu, gdzie mamy z tego właśnie fajne owoce, a nie mówię tu o winogronach. Tak naprawdę obydwoje wiemy, czego od życia chcemy. Chcemy spokoju, chcemy brać życie pełnymi garściami, chcemy spełniać swoje marzenia. Spełniliśmy. Australia było naszym marzeniem w którymś tam momencie naszego życia. I spełniliśmy te marzenia. Spełniliśmy marzenie mieć dom tutaj w Australii. Chcieliśmy spełnić marzenia naszych dzieci, czyli wykształciliśmy nasze dzieci. Była to ciężka praca, ja nie powiem, że to było lekkie. Bo jak to kiedyś ktoś mi powiedział, że czy ty wiesz, ile kosztuje utrzymanie dzieci w Australii? Oj, wierzcie mi, że wiem. Wiem, ile kosztuje, ale szczęście nie polega na kwestiach finansowych. Myśmy raz mieli pieniądze. Słuchajcie, coś mi tu chodzi. Raz żeśmy mieli pieniądze, raz nie mieliśmy. Różnie to było. Jak się razem, wspólnie dąży do tego samego celu, można szczęściu pomóc i pielęgnować tą swoją drugą połówkę, jak to się mówi, tak po polsku. Czy w Australii ludzie się rozwodzą? Tak, rozwodzą się i to bardzo z różnych dziwnych przyczyn. Nie wiem, powiem wam tak, kiedyś się dbało o związki, pielęgnowało się związek, a teraz wszystko wymieniają na nowy model. No wiadomo, nowy model to nowy model. To tak jak z samochodami. Fajnie jest, póki jest nowy, a za chwilę też trzeba w niego wkładać. I tak samo jest w związkach. Zamiana na nowy model w niczym nie pomoże. My się nie odmłodzimy. My nie przeżyjemy tej pierwszej miłości drugi raz. Nie. Nie. Nie, kochani. Ale nie wiem, to jest moje zdanie. Mimo wszystko, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że piosenka się podobała, że wsłuchaliście się w nią. Czy u was jest tak samo? Dajcie mi znak w komentarzach. Ile jesteście razem ze swoją drugą połówką? Kto z was ma już 10, 20, 30, 40, 50 czy 60 lat małżeństwa? I gdzie was zaprowadziło życie po ślubie? Gdzie spotkaliście swoją drugą połówkę? Bo moja połówka była z jednego osiedla w Knurowie, można powiedzieć przez trawnik. A teraz powiedzcie mi, a gdzie wybraliście ślub? W Polsce czy za granicą? Kiedy patrzycie na stare zdjęcia, co czujecie? Bo ja, próbując złożyć właśnie ten materiał pod dzisiejszy film, powiem wam, ponad godzinę czasu przeglądałam nasze zdjęcia. I się okazuje, że mam różne zdjęcia. Niektóre są jakościowo niezbyt ciekawe. No ale tak kiedyś robię, takie kiedyś były aparaty. Znalazłam nasz drugi dom, który żeśmy wynajęli. Nie, nasz ostatni dom, gdzie żeśmy mieszkali w nim 3 lata wynajmując. Zrobię o tym odcinek, bo jest bardzo, bardzo fajny. Pokażę wam, jak to wyglądało. No nic, kochani. Będę kończyć. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za komentarze. Dziękuję, że jesteście. Witam wszystkich nowych subskrybentów. Jeżeli ktoś mnie nie zna, mam na imię Basia, pochodzę ze Śląska. No i dajcie mi znać w komentarzach, ile lat jesteście razem. Co według was jest sekretem na długi związek. Na tą chwilę bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. No i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Trzymajcie się.
jak dotrwaliście do tego miejsca. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję. Buźka, bye.